Cześć, nazywam się Benedykt Madziar i na swoim kanale łączę content podróżniczy z motoryzacyjnym. Tym razem zapraszam Cię do obejrzenia 3-częściowego filmu z pięknego Porto. No i w trzecim odcinku zabieram Was już na drugą stronę rzeki, czyli do dzielnicy Vila Nova de Gaia. Tam, gdzie miłośnicy wina spędzą z pewnością najwięcej czasu, a to z racji ilości przeróżnych piwnic winnych, jakie się tam znajdują. Ale najpierw, no właśnie, obiekt z dość nietypową sytuacją własnościową. Klasztor Serra do Pilar, którego część należy do wojska i dlatego tylko niektóre części obiektu są udostępnione do zwiedzania turystów. No i z klasztorem jest związana w ogóle bardzo ciekawa historia i to z polskim akcentem w tle. Dokładnie chodzi o to, że w trakcie wojny domowej tutaj w Portugalii w latach 1828-1834 w klasztorze schroniły się wojska liberałów, których było znacznie mniej niż konserwatystów. Ale tak bardzo dzielnie się broniły, aż w końcu doczekały się określenia Polacos da Serra, to znaczy Polacy z Serra. I to określenie było aluzją do Polaków walczących w powstaniu listopadowym. Dla przypomnienia, powstanie listopadowe było w latach 1830-1831 i trwało dokładnie 10 miesięcy. No ale skończyło się jak się skończyło. No i obecnie niestety, ale do kościoła nie wejdziemy, żeby na przykład pokontemplować. Zresztą nawet nie ma klamek. Za to można przyjść... Ojejku. Za to można przyjść na taras, który się znajduje tutaj przed kościołem, Miradoru da Serra do Pilar, i podziwiać podobno najpiękniejszy widok na... Niektórzy mówią na Porto, no ale to jest widok na Ribeirę. Za chwilę zobaczycie. Chociaż okej, tu jest Vila Nova de Gaia, a tutaj mamy Ribeirę, więc niech będzie. Mamy piękny widok na Vila Nova de Gaia i na Ribeirę. Ale warto tu też przyjść o zachodzie słońca, wtedy jest chyba najpiękniejszy widok. Vila Nova de Gaia, no albo po prostu Gaia. No i na przykład na drugie śniadanie, jeśli oczywiście macie, możecie przyjść do ogrodu Morro, który znajduje się po drugiej stronie ulicy, klasztoru Serra do Pilar, ale najlepiej przyjść tutaj o zachodzie słońca i najlepiej w weekend, wtedy jest mega klimacik. Chyba pod koniec drugiej części filmu z Porto pokazałem, jak tutaj właśnie młodzież, ale nie tylko, spędza miło czas. Ciepłe, zimne napoje, muzyczka, także taki mega chillaucik. Zobaczcie na ten domek. Przepiękny jest. Jest tutaj klimat. Ale czasem też nie brakuje takich opuszczonych mieszkań. Widać, że to był kiedyś jakiś chyba skład, czy coś w tym rodzaju. Ale mało generalnie takich opuszczonych miejsc. No i po tamtej stronie rzeki mamy kolejkę terenowo-linową, a tutaj w dzielnicy Vila Nova de Gaia mamy taką typową linową kolejkę, taką gondolę, jaką możemy na przykład spotkać na stokach narciarskich. I tą kolejką możemy pokonać 57 metrów wysokości dokładnie w 5 minut. Wydaje mi się, że to jest też bardzo fajna atrakcja dla dzieciaków. Bilet dla dorosłej osoby kosztuje 7 euro, a dla dzieci 3,50. Oczywiście pełno magnesów. Tutaj akurat większość magnesów w typie azulejos. Po drugiej stronie rzeki oczywiście też nie brakuje wielu restauracji z pysznym, wyśmienitym portugalskim jedzeniem, ale dzisiaj pokażę Wam coś wyjątkowo na słodko. Było na słono, to teraz będzie na słodko, ale też będzie to najpopularniejszy portugalski łakoć.
Zorro, a raczej przypominający go pan trzymający kieliszek oczywiście wina. Logo zostało zaprojektowane w 1928 roku przez firmę Sandeman. Firma Sandeman to jest najsłynniejsza wytwórnia wina Porto. Założył ją w 1790 roku wówczas 25-letni pan Georges Sandeman. No i zwiedzanie piwnic winnych, turyści, oczywiście ci, którzy wcześniej dowiedzieli się czegoś więcej na temat tego miejsca, czy tych piwnic tutaj w Vilanova de Gaia, czy zorganizowane wycieczki, zaczynają zwiedzanie piwnic właśnie od tej piwnicy Sandeman. Natomiast w okolicy nie brakuje wielu przeróżnych, mniej znanych, bardziej znanych, większych, mniejszych piwnic winnych, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Między piwnicami winnymi, proszę bardzo, też jaki ładny kościółek się znajduje. Tu są drzwi otwarte, sprawdzałem, więc jeśli ktoś będzie potrzebował chwili kontemplacji, no i kiedyś beczki z winem transportowało się łodziami typu Rabello, a teraz, proszę bardzo, ciężarówkami. Pozmieniało się. Pamiętacie z drugiej części filmu? Wspominałem o łodzi typu Rabello, która przewoziła właśnie beczki z winem. Wydaje mi się, że to jest właśnie ten rodzaj łodzi. Ale nie wiem, czy można nimi popłynąć. Chyba nie. To chyba tylko tak dla ozdoby. Wizytówka firmy Sandeman. I wydaje mi się, że ten budynek tutaj to też jest jakiś przykład późno-średniowiecznej architektury. Od razu widać te bloki granitowe. Ja z racji takiej, że nie jestem fanem wina i bardzo rzadko pijam wino, wiem, że jest słodkie, półsłodkie, czerwone, białe, półwytrawne, wytrawne itd. Natomiast mówię, bardzo rzadko pijam wino i żadnej piwnicy nie będę zwiedzał, natomiast tutaj macie taki przykładowy cennik zwiedzania piwnicy w różnych opcjach. Przyszła pora na najpopularniejszy portugalski łakoć. Ja już nie mogłem wytrzymać i nadgryzłem trochę. To jest właśnie to, pastéis de nata. Historia tych babeczek sięga aż XVII wieku. Podobno skład tych babeczek opracowali mnisi z lizbońskiego klasztoru Belem, dlatego niektórzy nazywają te babeczki pastéis de Belem. W każdym razie są one naprawdę przepyszne. Babeczka to jest takie kruche, maślane francuskie ciasto, a w środku ciepły, waniliowy budyń. Przepychota, jak będziecie, naprawdę musicie spróbować. Obczajcie w ogóle na ten patent. Babeczki cały czas chodzą w takim obiegu i się podgrzewają. I cały czas są ciepłe. Rewelacja. Okej, doceńcie to proszę, bo raz jeszcze przyszedłem na Mirador da Serra do Pilar, czyli to jest ten taras, który wam rano pokazywałem, ale przyszedłem specjalnie, żeby wam pokazać widok o zachodzie słońca na Ribeirę.